finansowym atakiem terrorystycznym na Polskę. Albo zmiana konstytucji, albo ja kupiłem połowę tej kamienicy, na całą mnie nie było stać. Konsekwencje tego będziemy czuli nadal. Trochę nadziei, że będzie lepiej, no bo jednak ten rok... Obciążenia wynagrodzeń, obciążenia przedsiębiorcy, czyli mieliśmy recesję techniczną. Rozdawnictwo, czyli to słowo, które nam się tutaj pojawia. To jest patologia rynkowa. Inflacja jest coraz niższa, to ceny spadają. Taniej na pewno nie będzie, jeśli program ruszy znowu. Zamieszanie na rynku, wzrost cen. W tej sytuacji, szczerze mówiąc, zaskoczył mnie ten rynek, tylko że oni wyjątkowo nie wykorzystują swojej wiedzy. Każdy rok był lepszy. Złoto jest niedowartościowane. Może pan kupić na kredyt, ale z moim pośrednikiem. To, że ja się pomyliłem o 30%, to ja miałem najlepszy rok w życiu i to mi tam ręka drżała. W sumie to będzie chyba najlepszy projekt inwestycyjny, jaki dokonaliśmy. Prawdziwa uczta dla osób głodnych rozwoju, poznawania nowych ludzi, edukacji finansowej i gospodarki. InvestCaves. Będziemy tam całym zespołem. Nie możemy się doczekać, aby Cię tam spotkać. Znajdziesz nas na stoiskach kanału Finansowo Zależnych oraz Metamorfozy Finansowej, gdzie będziesz miał okazję nie tylko złapać mnie, Dawida, ale także spotkać się z całą ekipą Metamorfozy Finansowej czy Finansowo Zależnych. To wydarzenie to nie tylko okazja do zdobycia cennych informacji, ale również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami i ogromem świetnych gości. Co ciekawe, wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny. To unikalna okazja, aby spędzić czas z nami, porozmawiać, zadać pytania, wymienić swoje poglądy, czy po prostu przybić piątkę czy żółwika. Czekają na Ciebie nie tylko wspaniali prelegenci, ale także atmosfera pełna energii i pozytywnych emocji. To nie tylko konferencja, to prawdziwe doświadczenie, które może zmienić Twój sposób myślenia o finansach, inwestycjach i rozwoju osobistym. Nie zwlekaj, dołącz do nas na InvestCaves w Krakowie, bądź częścią tego niezapomnianego wydarzenia, gdzie możesz poznać nas osobiście oraz złapać wartościowe kontakty i wiedzę. Do zobaczenia 5-6 kwietnia w Krakowie. Cześć! Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł, przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień między innymi osobisty planer finansowy Grzegorza Kusza. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Dawid Kozioł. Cześć, dzień dobry, witajcie. Myślę, że na ten odcinek czekali wszyscy, a jeśli jeszcze tego nie wiecie, to zaraz się okaże, bo to naprawdę jest mocny odcinek, najważniejszy. Za nami 2023 rok, przed nami 2024. Myślę, że to jest wyśmienity czas podsumowań gospodarczych, ale też planów, trochę nadziei, że będzie lepiej, no bo jednak ten rok dał nam się finansowo we znaki wszystkim. Chciałbym zapytać na początek od razu mocne pytanie, jak według Ciebie, jakie wydarzenie najmocniej pamiętasz z gospodarczego tego roku finansowego dla Polski, ale również dla Polaków, dla portfeli Polaków. To jest myślę, że ważne dla naszych widzów. No, główny temat 2023 roku to inflacja i tu nie ma co ukrywać. I to, co się na pewno zmieniło w elemencie spadku wartości pieniądza na rynku, to jest to, że ta żaba, która gotuje się, ona zaczęła dostrzegać, że się gotuje. Ponieważ to, co się wydarzyło w 2023, a było kontynuacją tego, co było w 2022, to duży wystrzał inflacji. Znamy powody, COVID, kwestia dodruku, kwestia rzucenia nowych środków na rynek, a konsekwencje tego będziemy czuli nadal. I teraz można podsumować sobie, mamy kilkanaście procent inflacji tej rocznej w 2023 roku, ale to, na co mało spoglądamy, a warto na to spoglądnąć, a mianowicie skumulowana inflacja za ostatnie 3 lata, które wynosi na ten moment około 35%, czyli 100 000 złotych, które było w styczniu 2021 roku, ma swoją wartość dzisiaj, te same 100 000, jak 65 000 wtedy. Jeżeli taką wartość podsumujemy, to wiemy, że mogliśmy utracić duże środki realnie z punktu widzenia tej utraty, którą każdy czuje w jakiś sposób, ponieważ ta żaba dostrzegła, że się gotuje w kwestii wartości środków, ale to nie wszystko. Ponieważ jeżeli mamy mówić o 2023 roku, to możemy mówić o tym, że to był najgorszy rok za ostatnie 30 lat w kwestii PKB naszego kraju, pomijając rok COVID-a. Każdy rok był lepszy w ostatnich 30 latach poza COVID-em, więc my jesteśmy przed polepszeniem się sytuacji. 2024 będzie prawdopodobnie z punktu gospodarczego, z punktu makroekonomicznego lepszy. Weszliśmy w ten rok z silniejszą walutą. Dolar, euro spadł w kwestii do złotówki. Nie? Poza tym, co widzieliśmy, co Google nam pokazał przez jeden dzień, to kwestia umocnienia naszej waluty jak najbardziej będzie grała ciekawe skrzypce również w tym roku. Z różnych powodów, ale jeżeli miałbym powiedzieć takie dwie rzeczy, znów, które grały 2023, to kwestia inflacji, o którą warto również rozwijać dalej, i kwestia gospodarki, ponieważ wzrost gospodarczy w naszym kraju nastąpił, będzie to 0,4, 0,5 punktu procentowego,
ale mieliśmy 2 kwartały poniżej, czyli na minusie, czyli mieliśmy recesję techniczną, recesję taką, konkretnie mówiąc, taką formalną w naszym kraju. I 2024 rok będzie zdecydowanie lepszy. No to nadzieja tutaj popłynęła z twoich ust, ale myślę, że wielu naszych widzów może być zszokowanym tym, co powiedziałeś, no bo o inflacji chyba wszyscy słyszeli, to bez chyba, wszyscy słyszeli wielokrotnie, ale myślę, że niewielu słyszało, że ta skumulowana za 3 lata to jest prawie 35%. I podając prosty przykład na 100 tysiącach, na 10 tysiącach, jak każdy sobie odejmie, mimo że widzi na koncie tyle samo, on mówi, jak jeszcze ignoranci finansowi mogą powiedzieć, Dawid, no ale przecież 100 tysięcy miałem na koncie, dalej to 100 tysięcy tam jest. Oczywiście, że tak, tylko ile możemy za nie kupić? Jeśli 35 tysięcy odejmujemy z tych 100 tysięcy i mamy tylko 65 realnie, no to jest szok. Kto nam zabrał nasze pieniądze? Więc chciałbym przy tej inflacji jeszcze na chwilę zostać i zadać takie pytanie, w takim razie jak ty obserwowałeś w tym ostatnim roku zachowania konsumentów, zachowania rynków, co się działo, jak ta inflacja się zmieniała? No bo przecież mieliśmy tę konferencję Narodowego Banku Polskiego i słyszeliśmy, co się tam dzieje, jak ta inflacja wygląda, jak ten koszyk, że nic się takiego nie dzieje, że ceny spadają, bo inflacja spada. Takie ciekawostki się dowiadywaliśmy na tych konferencjach. No a jak rynek reagował, jak konsumenci reagowali? W finansach, ale nie tylko. Bardzo często jesteśmy uczestnikami szumu informacyjnego. Google to był piękny też przykład tego, nawet tego samego dnia, jak była ta sytuacja związana z błędem, realnie rzecz biorąc. Ale inna sprawa, niektórzy to nazwali finansowym atakiem terrorystycznym na Polskę. Chciałem nawiązać, że są osoby, które sam oglądam na polskim YouTubie, które wypuściły szybko rolki o tym, że coś musiało się ważnego wydarzyć, a nie sprawdziły tej informacji dalej. I dziesiątki, jak nie setki tysięcy ludzi na mocy tego komunikatu podejmowały może nie decyzje, ale emocjonalne jakieś wrażenia uzyskały, które budzi w nich pewnego rodzaju szok, więc to akurat jest dość ciekawy temat, ale nie odchodząc od inflacji, kontynuuje to w inny sposób, czyli inflacja jak najbardziej początkiem 2023 była na wysokim poziomie, powyżej 18%. Tam był strach, że pójdziemy w ponad 20%. I zaczęła od tego momentu spadać, tak jak zresztą wiele ekonomistów oscylowało. I co się wydarzyło z punktu widzenia psychologicznego? Media komunikując co chwilę o tym, że inflacja jest coraz mniejsza, w pewien sposób dla osób, które nie orientują się do końca, co to oznacza, wywołały taką informację, że ceny spadają. Wiele razy już o tym słyszałem, że inflacja jest coraz niższa, to ceny spadają. No nie, trzeba sobie powiedzieć to wprost. Ceny spadają, jeżeli mamy deflację. Jeżeli inflacja jest chociażby na poziomie 1%, to dalej mamy wzrost, dalej mamy trend związany ze wzrostem cen, tylko po prostu znacznie wolniejszy niż ten aktualnie. Grudzień 6,1%. No to już wydaje się to jako zdecydowanie niższa inflacja niż ta, którą mieliśmy do czynienia. I ta żaba zaczyna zmieniać swój punkt widzenia. Już nie myśli tak bardzo o tym w kwestii inflacji, no bo ona jest coraz niższa. Co więcej ci powiem, styczeń, luty, marzec, ja uważam, że te okresy przed nami, które są, one będą również jeszcze niższe niż te 6%. Może zahaczymy o 4%. Przedłużono nam tarczę dotyczącą choćby VAT-u na żywność, więc jest szansa na to, że ta inflacja jeszcze będzie niższa, ale to dalej jest wzrost cen, dalej jest to spadek wartości siły nabywczej. Jak będziemy podsumowywali cały 2024 rok i powiemy sobie o skumulowanej inflacji za ostatnie 4 lata, mam wrażenie, że będziemy oscylowali około 40%, ponieważ to, co ja oscyluję w kwestii inflacji, to jest to, że początkowo ten rok, bo zbliżamy się do wyborów europejskich, tak? To uwaga na to, tu jest jeszcze główny cel. Mamy wybory europejskie, mamy wybory prezydenckie za rok. Więc to są takie 2 ważne daty, które są przed nami i tutaj będziemy tymi parametrami odpowiednio musieli zagrać. Zresztą to miało miejsce również w kwestiach wyborów parlamentarnych w Polsce, które miały miejsce w październiku. I patrząc na to, uważam, że teraz będziemy mieli spadek inflacyjny, ale prawdopodobne odbicie w kolejnej części roku, bo to jest związane z tym, o czym też warto podsumować. No co się wydarzyło początkiem stycznia, a mianowicie wzrost płacy minimalnej, który jest ogromny. Dzisiaj mam tutaj swoje pomocniki na dzisiaj przygotowane, ponieważ tematu mamy ogromny, więc spojrzę na to. Mamy 4242 zł brutto minimalną krajową. Ponowna zwyżka minimalnej krajowej nastąpi w lipcu, w połowie roku, ale co to oznacza? Koszt pracodawcy względem tego minimalnego wynagrodzenia wzrósł o 773 zł per etat. Jeżeli masz 2 pracowników, to masz już 1500 miesięcznie więcej. Dodajmy do tego zwiększenie ZUS-u, pełnego ZUS-u. Na ten moment zwiększenie ZUS-u 181 zł, rocznie ponad 2000. Obciążenia wynagrodzeń, obciążenia przedsiębiorcy rosną. Co to będzie, jakie będzie oddziaływanie? No, podsumujmy sobie to. Jeżeli wynagrodzenia rosną, nie będziemy teraz mówić, czy to jest dobrze, czy nie. Ja chcę tylko podsumować zdarzenia.
wynagrodzenia rosną, koszty przedsiębiorcy rosną, to przedsiębiorca ma kilka możliwości. Pierwsza, jeżeli miał jeszcze na takim poziomie rentowność, że mógłby ponieść ten koszt, nie zmieniając cen, to może go poniesie. Mało kto tak postąpi. Następnie, niektórzy będą mieli już taki poziom obciążenia z tego tytułu, że będą zamykali działalności gospodarcze. To też nie jest dobre dla gospodarki. I trzecia opcja, najbardziej popularna i najbardziej będzie realizowana na polskim rynku, a mianowicie wzrost cen. Przełóżmy to na odbiorcę, ten koszt. Więc to są takie parametry, które będą zwiększały nam punkty inflacyjne w kolejnych kwartałach, no bo przyjdzie moment, w którym te tarcze zostaną wyłączone, koszty wynagrodzeń rosną i dodatkowo jeszcze mamy choćby zmianę socjalną związaną z 500+ na 800+. Tych parametrów dotyczących inflacji będzie zdecydowanie więcej, co widać w polityce, która realizowana jest w naszym kraju. Gdybym sobie to miał tak, Dawidzie, podsumować w głowie, to wydaje mi się, że znowu mamy kolejny rok, gdzie rozdawnictwo, czyli to słowo, które nam się tutaj pojawia, w innych formach, no bo 500+ na 800+, program związany z nieruchomościami, zaraz do niego wrócimy, podwyższenie minimalnej krajowej 2 razy i wiele tych tematów, o których wspomniałeś, no i niektórzy się cieszą. Tak bym to powiedział, nie? No niektórzy, ci, którzy mają najmniej, to powiedzą, no ale przecież nie możemy mieć mniej, no dobrze, że ktoś o nas dba. Ale czy te wszystkie przedłużone tarcze, o których też powiedziałeś i wszystkie elementy, o których wcześniej rozmawialiśmy, no to one przecież obciążają nasz budżet, nie? Nasz budżet każdego Polaka. Pytanie, czy nas na to stać? No bo są oczywiście dwie co najmniej grupy, które będą ze sobą walczyć. Jedna powie, że oczywiście, no bo kto ma dbać o obywateli, a drugi powie, no nie, że już mamy tak duży dług publiczny plus tam ponad chyba 2 biliony złotych, tak? Jakby to analizować to wszystko, że to jest gigantyczny dług publiczny, no i teraz gdzie jest prawda? Albo gdzie jest twoje zdanie? Może bardziej. Chętnie to odpowiem, tylko zaznaczę, kwestia zwiększenia minimalnego wynagrodzenia to jest realny dochód dla budżetu państwa niż obciążenie, bo jest to obciążenie w szczególności dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca będzie to opłacał, ten wzrost, na podatki, składki lecą do budżetu i tam to będzie wykorzystywane. Co do innych rzeczy, no mamy też zwiększenie akcyzy, która jest teraz realizowana. Mamy różnego rodzaju nowe podatki, ale te programy socjalne będą się pojawiały, bo niektóre obietnice wyborcze należy spełnić. Już wiemy, że nie wszystkie, bo ja byłem bardzo ciekawy, czy kwota wolna od podatku wzrośnie. Wiemy, że w tym roku jest to niemożliwe, z tego co się już dowiedzieliśmy, ale niektóre programy, one musiały być uruchomione, no bo jakieś programy trzeba było zrobić z punktu widzenia rządu, tak? Ja też rozumiem te decyzje. Czy to z punktu finansów jest dla nas zagrożenie? Bo powiedziałeś o długu publicznym. Dług publiczny oficjalny jest poniżej jeszcze 2 bilionów, ale ten oficjalny i nieoficjalny, czyli nierejestrowany w budżecie, już jest powyżej 2 bilionów złotych. Czy to jest dla nas jakieś zagrożenie? Jeżeli byśmy mieli dzisiaj punkt taki, jak mamy jakbyśmy mieli w 2024 roku taki dalej wzrost gospodarczy na poziomie 0,5-0,4%, to jak najbardziej. To byłby bardzo duży dla nas problem, bo dzisiaj zadłużamy się na potęgę. Trzeba to powiedzieć, ale nie chcę tego komunikować tak, jak to było przed wyborami i niektórzy ekonomiści mówili o tym, że zbliżamy się do scenariusza greckiego, bo to było raczej komunikaty polityczne niż takie ekonomiczne, ale faktycznie zadłużenie ponad 180 miliardów deficytu w tym roku nowego długu. Mam też tu parametr przygotowany, więc może o tym powiem parę słów i to jest dość ciekawe. Gdy był projekt budżetu realizowany przez PiS, no to mieliśmy sytuację, w której dług, czyli deficyt miał wynieść 164 miliardy. 20 miliardów mniej, tak? Niż ten... do tego dążę i tam były komunikaty z obozu aktualnie rządzących, że to jest deficyt, który pogrąży Polskę i scenariusz grecki. Dzisiaj już scenariuszem greckim nie jest 184 miliardy deficytu, czyli 20 miliardów więcej. I trzeba sobie jasno powiedzieć, ktokolwiek nie będzie rządził, ja mówię, że ktokolwiek to zbyt duża generalizacja, ale jednak dzisiaj społeczeństwo potrzebuje i chce i wymaga różnego rodzaju programów socjalnych, to też wiemy i możemy to oscylować, że w kolejnych latach również ten deficyt będzie występował i brak wzrostu gospodarczego będzie powodował to, że ten dług całkowity, ten dług, który generujemy, bez wzrostu może nas przybliżyć do tej granicy 60% konstytucyjnej, 60%, której nie możemy przekroczyć.
Dzisiaj jesteśmy na poziomie ponad 50%. Po tym długu w 2023 i 2024 możemy zbliżyć się do 56-57%. No i pytanie, co dalej? No właśnie, co się wydarzy, jakbyśmy przekroczyli te 60%? Znaczy nie możemy przekroczyć oficjalnie, bo konstytucja na to nie zezwala, więc albo zmiana konstytucji, albo ukrywanie tego długu poza długiem budżetu. No, różne możliwości są, ale raczej to będzie dalsza kreacja, bym powiedział. No ale już to jest wyciągane poza budżet, bo sam mówisz, że te 2 biliony jest oficjalnie, nieoficjalnie tego nie ma, bo... Znaczy oficjalnie jest mniej niż 2 biliony, z nieoficjalnymi jest ponad 2 biliony, tak. Dlaczego to zostało tak zrobione, żeby faktycznie gdzieś tam nie dochodzić? Konstytucja jest ograniczeniem. Też powiedzmy sobie to wprost, że to, że mamy 60% czy blisko 60%, to nie jest wyróżnienie na arenie międzynarodowej, bo to jest dalej niski poziom długu. W porównaniu do innych zadłużonych krajów. Jest to naprawdę niewielki, ale konstytucja jest aktem prawnym nadrzędnym. Do niego należy się stosować, więc to jest ograniczenie. Pytanie, czy ono może być zniesione. Zawsze może być, no ale pytanie, czy byłoby na takim poziomie zgoda. Wydaje mi się, że nie. Więc rządzący raczej będą szli w kierunku albo zwiększenia opodatkowania, albo dalszego korzystania z czasu inflacji. Bo to, co możemy powiedzieć wprost, w 2024 roku nie zbliżymy się do celu inflacyjnego. Przypomnijmy, że on jest 2,5%, a mamy w tym momencie, jak nagrywamy... 6,1 było w grudniu. A dwucyfrowa inflacja była za 2,23. Cel inflacyjny to jest 2,5, tylko dopowiem, 1 punkt procentowy do góry lub w dół. I jeżeli byśmy się mieli zbliżyć, to ewentualnie w jednym miesiącu osiągnąć taki parametr, ale za cały rok moje zdanie się to nie zrealizuje. Być może w kolejnym roku, ale to jest zawsze to pytanie, ponieważ co chwilę wymyślamy różnego rodzaju programy socjalne, z czegoś je trzeba finansować. I jak widzę na predykcję PKB w następnym roku, to konsumpcja będzie rosła, czyli nasze wydatkowanie, a konsumpcja napędza element inflacyjny, plus te wzrosty kosztów, o których mówiłem, wynagrodzeń i inne rzeczy, które są przed nami, no powodują to, że raczej oczekiwałbym, że będziemy szli dalej w kierunku inflacji. Teraz pytanie, na jakim poziomie? Jeżeli ten poziom będzie tam w okolicach 4-5%, no to dla mnie to jest kolosalna strata stracić 4-5% na majątku w ciągu roku. Kolosalna. Na wynagrodzeniu również, ale dla całego społeczeństwa jako całości, to jest taka informacja, którą można żyć, ponieważ jesteśmy po latach, gdzie było to 18, 15, te parametry były zupełnie gdzieś indziej i jeżeli dalej będzie job, a raczej nie grozi nam bezrobocie, to będzie to ok, tyle że będziemy jak właśnie powoli wrócimy do tej sytuacji, jak ta żaba, powoli się gotować. Nie będzie dla nas to zauważalne. No i ten parametr związany z długiem, z naszą gospodarką i naszym budżetem kraju jest ważny, ale jeszcze na ten rok i nawet następny nie ma się tutaj czego obawiać. Ja żadnego bankructwa tutaj nie widzę potencjału na coś takiego. No faktycznie... Tego rozdawnictwa tych pieniędzy jest bardzo dużo. Powiedziałeś, że widzisz niektóre predykcje związane z tym, że mówi się, że społeczeństwo będzie wydawać te pieniądze. No tych pieniędzy, które będą przelewane na konta Polaków jest bardzo dużo, bo nie tylko minimalna krajowa, nie tylko programy socjalne, ale również programy mieszkaniowe. No bo te mieszkaniowe programy też sprawią, że część ludzi się ruszy, bo wreszcie będzie mogła się ruszyć ze swoim budżetem, że będzie mogła sobie pozwolić na swoje pierwsze mieszkanie. No bo głównie z tego to wynika, że część ludzi nie ma zdolności albo nie jest w stanie po prostu tej raty samemu udźwignąć. No i myślę, że warto powiedzieć o ciekawym temacie związanym z nieruchomościami, czyli o kredycie bezpieczny kredyt, który zakończył się już bardzo szybko, mimo że był planowany chyba na 2 lata, ale środki się bardzo szybko skończyły, chyba 80 kilka tysięcy wniosków złożonych. Już powiem te liczby. 50 chyba, ale dobrze, to ja tylko powiem, co się wydarzyło, bo pamiętam, jak nagrywaliśmy pierwszy materiał, gdzie ten program był ogłoszony chyba w styczniu, właśnie chyba rok temu, to były pierwsze gdzieś tam podrygi, informacje medialne, że to się pojawi. Ty już miałeś swoje zdanie na temat tego, co się będzie działo, kiedy, jak rynek zareaguje. No i chciałbym teraz, żebyś podsumował, co się wydarzyło i czy to tak 1 do 1 się wydarzyło, tak jak planowałeś. Szczerze mówiąc, zaskoczył mnie ten rynek. Ja nie wiem, czy pozytywnie, chociaż dla mnie ja jestem tutaj wygranym na tym rynku, ale z punktu widzenia tego, co myślę, że oczekiwaliby niektórzy by usłyszeć, to nie do końca jest rynek wygranym. I to należy powiedzieć. Ja też będę dzisiaj mówił, bo to, że to prosiłeś, żebym mówił o portfelu, no to ja na mocy tego komunikatu, jak uzyskałem informację, że będzie takie dotowanie, zresztą mówiłem to w tym nagraniu, no nam zależy również, ukierunkowałem swoje myśli inwestycyjne z wolną gotówką na rynek nieruchomości, bo wiedziałem, że te wzrosty po prostu będą. Że będą na tym poziomie, to nie wiedziałem, ponieważ nie sądziłem, żeby tak zagrali, jak zagrali. To znaczy, że ograniczyli to, bo co się wydarzyło? No powiedzmy o tym krótko.
Mieliśmy ze względu na stopy procentowe, które nadal są wysoko i raczej pozostaną dłuższy czas z nami, i to też warto powiedzieć w tym odcinku, to ze względu na stopy mieliśmy zatrzymaną akcję kredytową i to możemy sobie w różnych parametrach sprawdzić, mocno się zatrzymała ta akcja i ja wtedy mówiłem, że jest potencjał na to, żeby korekta na rynku w Polsce faktyczna zaistniała. Ale jaka faktyczna korekta? Wyobraź sobie scenariusz, w którym nie wszedłby ten bezpieczny kredyt 2%. Nie byłoby go. Nie byłoby takiego impulsu rynkowego. To byłaby szansa, że ta inflacja skumulowana, o której powiedzieliśmy sobie, sporo by zjadła z tej wartości nieruchomości. Oczywiście te nieruchomości by też wzrosły, ale nie na takim poziomie, jak wzrosły. Jak faktycznie to się zrealizowało. I mielibyśmy tą realną zniżkę na rynku nieruchomości i wtedy by mogli każdy w jakiś sposób z tego skorzystać. Niestety mieliśmy zupełnie odwrotną sytuację, ponieważ były potrzeby wyborcze i to tak trzeba kolosalnie powiedzieć. I to był bardzo dobry program z punktu widzenia beneficjenta, z punktu widzenia osoby, która uzyskiwała ten kredyt i tak też było odebrane przez rynek. Określono nie, że 2 lata będzie trwał ten program, tylko bezterminowo, ale że na pierwsze 2 lata uruchomili konkretny budżet. Okay. I oscylowali, ile osób będzie korzystało z tego programu. Z tego co pamiętam, to miało być 30 000 rocznie. Co się okazało? No, wniosków ukazało się bardzo dużo. W samych ostatnich tygodniach tego 2023 roku to 15 000 wniosków zostało złożonych, a oni oscylowali, że na rok będzie 30 000. 55 000 umów zostało podpisanych w 2023 roku i budżet się po prostu skończył, który był przewidziany na to, więc program się nawet nie tyle co zakończył w pewnym momencie, tylko już było wiadomo, że budżetu nie będzie. I informacja była do pewnego momentu, że wszystkie wnioski rozpatrujemy, ale kolejno już tych wniosków nie będziemy rozpatrywali. No i logiczne były 2 rzeczy od tego momentu. Moment pierwszy, że oni muszą w jakiś sposób dowieść to, co obiecali, ale drugie, że jak się obóz rządzący zmienia, to nie będziemy kontynuowali poprzedniego programu, bo to jest program poprzedniego obozu, więc zmienimy program. Więc albo nie będziemy robili żadnego programu. Z tym, że padły pewne deklaracje o kredyt 0%, dlatego też trzeba było coś z tym zrobić. I co się wydarzyło na rynku nieruchomości, bo do tego może warto lepiej wrócić. Pierwsza rzecz, komunikat, i to było w momencie nagrania, komunikat w styczniu 2023, taki mocniejszy, że będzie program i tak dalej. Już ruszyli ludzie na rynek związany z zakupami. Dlaczego? Ci, którzy wiedzieli, że nie będą beneficjentami, to wiedzieli, klienci gotówkowi i kredytowi, wiedzieli, że nie kupią potem taniej, ponieważ będzie ruch na tym rynku. A program miał ruszać chyba lipiec, tak? Czerwiec, lipiec. Czyli mieli te pół roku czasu jeszcze na ruchy. Tak. I nawet nie była tylko kwestia ceny, bo oni też warto wspomnieć, ale jeszcze kwestia dostępności, ponieważ później zacząłeś już mieć znacznie mniejszą pulę tych mieszkań. Mieszkania nie produkują się jak bułki, że można je w ciągu miesiąca wyprodukować, tylko to są lata. I minimalnie zazwyczaj są to 3 lata. Więc weszli ci ludzie na rynek i była podbitka sprzedaży. To była pierwsza rzecz, pierwszy impuls. Wyobraź sobie, że już jest impuls, to jest impuls spekulacyjny. My spekulujemy, że tych mieszkań będzie mniej, spekulujemy, że będzie drożej, więc już kupujemy. Ale realnie nie był uruchomiony program i realnie środki jeszcze nie popłynęły. I to się wydarzyło w lipcu. No dopiero boom. No program się okazał, że działa, przyjmują wnioski, zaczynają się sprzedaże, no i deweloper znów zaczął rządzić na tym rynku. Dlatego, że dyktował sobie cenę, dyktował sobie warunki. Ile było takich spraw związanych z tym, co my w firmie robimy, że pomagamy ludziom uzyskiwać finansowania, że przychodzili do dewelopera z planerem finansowym, żeby pomógł z finansowaniem. Deweloper mówił 2 rzeczy. Może pan kupić za gotówkę, a druga rzecz była taka, może pan kupić na kredyt, ale z moim pośrednikiem. Nie z obcym, bo jak nie, no to sprzedaję komuś innemu, bo rynek jest pełny osób, które chcą kupić w tym momencie. To jest patologia rynkowa. Takie patologie rynkowe powodują co? Zamieszanie na rynku, wzrost cen w tej sytuacji, ponieważ podaż znacząco spada, popyt znacząco rośnie. No i to doświadczyliśmy, że mieliśmy kilkunastoprocentowe wzrosty w 2023 roku. Nawet w stanie Warszawie w jednym kwartale wzrost 6-7% na rynku nieruchomości co do cen. Mówimy o takim standardowym wzroście, jeżeli chodzi o ten rynek. Więc to, co się wydarzyło, wyrównanie inflacyjne na rynku nieruchomości, nawet przebitka w pewien sposób wzrostów inflacyjnych, spadków inflacyjnych tych wartości nieruchomości, wyssanie całkowite rynku, zablokowanie banków. No i moim zdaniem to nie koniec. To dopiero początek, bo to, co się wydarzyło i jak analizowaliśmy ostatnio te miasta, to chyba były miasta nawet, nie pamiętam, czy czasem nie w Krakowie, że te wzrosty były w ciągu tego czasu 30%, chyba 25 czy 27, chyba Warszawa, chyba nawet tutaj masz materiały, które to pokazywały, tą mapę Polski, że i tak już wysokie ceny średnie za mieszkanie,
to one w ciągu tych ostatnich miesięcy wzrosły znacznie. No a właśnie, nowy rok przed nami, 2024, no i nowa władza, ale też nowy program, który właśnie, ciekawi mnie, co zmienia, no bo to, że zmieniła się nazwa programu, tamten został zakończony, w sensie skończyły się środki na dotowanie na dawanie dopłat kredytobiorcom, no i teraz jak będzie wyglądał nowy rok, jak będzie wyglądał nowy program, co my dzisiaj wiemy, no bo wiadomo, jest styczeń, jest sam początek, są pierwsze znowu przecieki, dokładnie tak jak rok temu, czyli pierwsze informacje, ten program kiedy rusza, już wiemy dokładnie? W połowie roku, nie określili konkretnej daty. Czyli to jest podobnie jak rok temu, styczeń, pierwsze informacje, szum taki trochę informacyjny, jeszcze jakieś tam konkrety, będą jakieś korekty pewnie i około czerwca, lipca być może ten program ruszy. Jak ty uważasz, po tym całym 2023, czyli wyssaniu rynku z mieszkań, ogromnej ilości ludzi, którzy złożyli wnioski, bo już ponad 1000 podpisanych umów, kilkanaście czy kilkadziesiąt również, które albo się zakończyły, albo jeszcze trwają. No, jeśli się pieniądze w trakcie skończyły, to pytanie, co z tamtymi ludźmi. Mnóstwo osób, które dalej chcą kupić. Ogromnie podbity rynek cenowy. No i nowy rok cały przed nami. I program, który dotknie trochę więcej osób. No bo I pojawia się pytanie, jakby ktoś dzisiaj chciał kupić nieruchomość. Kupić czy nie kupić, poczekać czy co? Czyli znowu ta sytuacja związana między tym styczniem a czerwcem, styczniem a lipcem. Porównując to do grupy, która w tamtym roku stwierdziła, nie ma co czekać, bo taniej na pewno nie będzie, jeśli program ruszy znowu. To jest bardzo ciekawe pytanie. Najpierw odpowiem długoterminowo. Długoterminowo nieruchomości w miastach, w miasteczkach, w centrach będą się broniły, będą rosły na cenie i przed nami są jeszcze lata wzrostów. I to sobie trzeba jasno powiedzieć. Uwolnienie też tego rynku z punktu ceny nastąpi w momencie, jeżeli spadną stopy procentowe, czyli koszt pieniądza na rynku się uwolni. Kiedy się to wydarzy? W mojej ocenie nie w kolejnym roku, dopiero później. Pytanie w jakim tempie. Tempo będzie zależne od wysokości bezrobocia, całego gospodarki, przemysłu i inflacji. Długoterminowo. Krótkoterminowo, bo twoje pytanie raczej było nacechowane w tym kierunku. No, co będę oszukiwał? Wygranymi na tym będą posiadacze nieruchomości i oni będą rośli na wartości. Wartość nieruchomości w miastach będzie rosła i w szczególności te lokale, które się bronią 25, 30 metrów, 40 metrów, to są lokale, które będą znów rosły na wartości. To jest moja ocena tej sytuacji i ten program znów zamiesza na rynku. Tyle, że startujemy z innego pułapu. Zauważ, że jak rok temu startowaliśmy, to startowaliśmy nie z pułapu, że jest rynek wysycony zupełnie, że nie ma co kupić. Dzisiaj jak wejdziesz sobie, to nie ma nic ciekawego do zakupienia. Ten rynek się pozbawił ciekawych ofert. I my startujemy z innego punktu do tego programu. I dzisiaj ten program napędzi znów ten rynek jak najbardziej i niestety spowalnia możliwość zakupienia swojej wymarzonej nieruchomości w rozsądnej środkach finansowych dla tych wszystkich, którzy nie spełniają tych warunków i w jednym programie, i w drugim programie. Jest to moim zdaniem niewłaściwe działanie, znów kolejne stymulowanie rynku nieruchomości. Przyspieszenie tego wzrostu. A dla tych, którzy są posiadaczami nieruchomości, kolejny zysk. Dla deweloperów kolejny potencjał, kolejny biznes, więc kolejny program ukierunkowany z punktu takiego handlowego, sprzedażowego, że faktycznie program na pierwsze mieszkanie, nawet 0% kredytu, owszem, jak najbardziej, ale czasami na jakimś rynku trzeba dać trochę ochłonąć. A my cały czas tylko dorzucamy. No i co się będzie działo, to zobaczymy, co się będzie działo. Kolejne wzrosty na rynku nieruchomości są przed nami, w szczególności w centrach miast i tych lokalach, które się będą chętne na zakupy. Tylko że jest jeszcze jeden problem. Bo długoterminowo, jak powiedziałem, przed nami jest coś, co się już dzieje na wielu miejscach na świecie, a mianowicie na wsiach, gdzieś daleko od aglomeracji ceny nieruchomości są znacząco mniejsze niż w centrach miast. U nas się to dopiero pojawi za jakiś czas, długoterminowo. Te centra się będą broniły, te powiedzmy oddalone miejsca będą troszeczkę gorzej. Dlaczego? Dlatego, że ludzie będą chcieli żyć bardziej w większych skupiskach. Zresztą pomysły 15-minutowe miasteczka, nie? To idzie w tym samym kierunku. Więc my będziemy żyli raczej w tych miastach i w tych aglomeracjach miejskich są skumulowani. I to jest komunikat na to, że dzisiaj nie tylko ja to wiem, nie tylko teraz to wiedzą osoby, które to słyszą, tylko osoby, które zarabiają pieniądze. W Polsce, to jest bardzo ważne, trzeba zrozumieć, jest kult nieruchomości. Przez te wzrosty, które trwają od 2,16, 2,17, dużo osób się wzbogaciło, dużo osób wierzy w to, że jest świetnymi inwestorami, ponieważ się wzbogaciło na inwestorach, na nieruchomościach i też mają rację, świetne działania podjęli ryzyko, to
wierzą bardzo mocno w ten rynek. Przez to też ta gotówka napędza ich. Ta gotówka, którą uzyskują, napędza ten rynek nieruchomości. I wiele osób zarabia duże pieniądze. I trzeba sobie to powiedzieć wprost. Zarabiają 50, 100 tysięcy, 200 tysięcy miesięcznie i więcej. I każdego miesiąca mają nowe środki. Gotówka parzy, bo inflacja ci to zjada i ty myślisz, co masz zrobić. I w rynku polskim, w kulcie nieruchomości pakujesz te pieniądze ponownie na rynek nieruchomości. Przez to kolejne napędzanie tego rynku. No i my w tej sytuacji jesteśmy. Przed kolejnymi wzrostami. Czyli ten nieruchomościowy pociąg, który, tak jak mówisz, powinien trochę ochłonąć, bo jechał naprawdę z zawrotną prędkością cały ten ostatni rok. No niestety się nie zatrzyma. I właśnie jeszcze jedną rzecz teraz mi przyszło do głowy, że warto było powiedzieć. I teraz zauważ, jeżeli deweloperzy mają tą informację, to z nią pracują, podnoszą ceny i tak dalej, co miało miejsce. Okej. Na co rynek wtórny również reaguje? Rynek wtórny reaguje, dostosowuje się do cen, ale dalej ten rynek, który ja mówię długofalowo się nie będzie tak dobrze bronił. Niektóre wsie, bardziej oddalone tereny od miast, w końcu w długofalowym terminie nie będzie się tak bronił. To on też inspiruje się cenami pochodzącymi z tych aktualnych wzrostów, więc te ceny też nieraz rosną. I też kupiłem niemało nieruchomości zresztą w Bielsku w tym roku i analizowaliśmy różne projekty i niektórzy naprawdę oderwane to jest od czapy, co oni chcieli za to, co proponowali, ponieważ mają metraż i będą się sprzedawać. Ja kupiłem nieruchomość, która, wiem, że będziesz o to pytał, bo pytałeś o portfel, no to znacznie tańsza jest z punktu metra kwadratowego a była podobnego stanu, niż to, co mi oferowali niektórzy, ponieważ tam jest po tyle. To jest argument. Nie, to nie jest argument. To nie jest argument, ponieważ w nieruchomościach liczy się, jak sami wiecie, lokalizacja i potencjał na wykorzystanie tej lokalizacji. A to powiedz coś więcej od razu w tym momencie, żebyśmy nie zapomnieli, co to dokładnie było, co kupiłeś, ale faktycznie to, co jeszcze wspomniałeś, często właściciele nieruchomości zastanawiając się, jaką cenę wystawić do ceny oczywiście ofertowej, no bo transakcyjna często była jeszcze wyższa, bo przychodziło kilku kupców i się licytowali. Tak, i to miało miejsce w 2023 roku. Dokładnie, więc to, jaką cenę dać, nie wiem, ale sprawdzę w ogłoszeniach. Jest wysoko, no to dlaczego ja mam się czuć gorsza z moją nieruchomością, no to chcę wystawić co najmniej w tej samej cenie lub wyższej. A jak się okazało, że przychodziło 3 chętnych, 4 chętnych, 5 chętnych na nieruchomość i większość była z gotówką i mówili, każdy chce kupić, no to tam trwała licytacja, więc często było tak nie jak kiedyś, że ta cena transakcyjna była niższa niż ofertowa, tylko w drugą stronę, że ta transakcyjna była wyższa. Więc chciałem tu dopytać od razu o tą nieruchomość, no bo padła informacja, że kupiłeś, no to od razu powiedz nam, Dawid, co kupiłeś. No to jest kamienica połowej. Kolega kupił połowę, ja kupiłem połowę tej kamienicy, na całą mnie nie było stać, krótko mówiąc. I też ogłaszałem to zresztą chyba na naszym nagraniu, albo u Wojtka nam zależy. Mówiłem o tym, że interesuję się teraz nieruchomościami wielkogabarytowymi i w nie będę chciał wejść. No i szukałem cały czas tego typu nieruchomości, no i w końcu ją znalazłem w Bielsku. Okej. Rozumiem, że mieszkania do remontu i będą z tego... Tak, to jest generalka. Media są odcięte zupełnie, nie ma w tej nieruchomości mediów do generalnego remontu, z tym, że na końcu, jak rozmawialiśmy i analizowaliśmy z prywatnymi osobami, które były właścicielami nieruchomości i chcieliśmy coś kupić, to się dogadać za bardzo nie mogliśmy z tą ceną, więc w końcu kupiłem od Urzędu Marszałkowskiego w drodze licytacji. Coś, co nikomu się tego nie chciało zrobić, przejąć i tak dalej, zająć się tą sprawą, bo tam trzeba pewne rzeczy, pewne umiejętności mieć. Ja sam ich nie mam, ale korzystam z moich przyjaciół, którzy mają te umiejętności, no i pomysłu. I dzięki temu w sumie to będzie chyba najlepszy projekt inwestycyjny, jaki dokonaliśmy. Jak go dokonamy, ja myślę, że też jest taki pomysł nawet na to, żeby zrobić, tak sobie pomyślałem, jakiś czas temu nie rozmawiałem z tobą o tym, jest na wizji, teraz o tym porozmawiajmy, żeby zrobić nagranie z tego. Czyli wiesz, jak to jest teraz, jakie problemy były po drodze, a na pewno będą. Co będzie w trakcie. I to moja tabelka, która pokazuje, że to będzie tak, a ten zielony kolor jest fajny. A ostatni materiał nagramy już tam w gotowym mieszkaniu. Właśnie o tym myślałem. Super. No to... A ostatni materiał w tym procesie byśmy nagrali na samym końcu i powiemy sobie, o ile się pomyliliśmy, bo ja wiem, że się pomyliliśmy. To tak samo miałem z remontem domu. Pomyliłem się o 30% kosztów. 30%. I wiesz, jak ja to mówię często, że ja się pomyliłem o 30%, to się ludzie mówią, jak ty się pomyliłeś, to jak ja się mam nie pomylić. Nie? No tak. Więc w nieruchomościach jest dużo niespodzianek, na to trzeba uważać i czasami warto kupić, wiesz, gotowca, bo jak kupujesz dzisiaj gotowca, to ty nie masz tego czasu, energii, problemów i tak dalej, które tam są. Ale z drugiej strony, jeżeli kupujesz gotowca, to nie licz na rentowność.
Jak chcesz rentowność, to musisz pobiegać. No i to często w inwestycjach tak jest. No dobrze, tej nieruchomości już powiedziałeś, no to pociągnę cię za język, bo myślę, że wielu widzów jest ciekawych, że co ty robisz ze swoimi pieniędzmi, mając tą całą wiedzę, analizując to wszystko, że potrafisz nam to w taki sposób przekazać i powiedzieć, jak ta gospodarka zmieniała się w tamtym roku, jakie są twoje przewidywania i predykcje na ten rok, który przed nami praktycznie cały. Więc powiedz co więcej, jak wygląda twój portfel i jak go zmieniłeś w ostatnim roku, to jest ważniejsze, bo już parę razy mówiłeś, co masz, w którym kierunku idziesz, co lubisz, gdzie nie masz może zaufania albo wiedzy tak bardzo jak na przykład w świecie krypto, gdzie dopiero zaczynałeś, ale co się zmieniło w ostatnim roku? Mam przygotowane coś, posłużę się tym, bo to małe nie jest. Lepiej, no tak, liczb trochę jest. Także... Lepiej, ale zanim to też odpowiem na to w pewien sposób, bo ja to odbieram tak, że ja nie mam wyjątkowej wiedzy. Ja wyjątkowo wykorzystuję dostępne mi informacje i zasoby. Po prostu skupiam się na tym, co posiadam, czym dysponuję, jacy ludzie mnie otaczają i na podstawie tego wyjątkowo staram się. I każdemu dam taką poradę. Bo wiesz, często słyszę od kogoś, ty masz, Dawid, jakąś wiedzę wyjątkową i tak dalej. Nie mam wyjątkowej wiedzy, nie mam czarodziejskiej różdżki i jest wielu znacznie mądrzejszych, bardziej kompetentnych ekonomistów w tym kraju. Co więcej, profesorowie finansowi są znacznie bardziej kompetentni niż ja, tylko że oni wyjątkowo nie wykorzystują swojej wiedzy. No właśnie. I się boją ją wykorzystywać. Boją się stracić, bo ja dzisiaj przygotowałem rozeznanie mojego portfela. Nie będę mówił nominalnie, będę mówił w procentach, bo nie chcę inaczej i tyle, ale powiem o jednej rzeczy, na której straciłem. I nie mało. Tak? Ile straciłeś? Czego? Procent? No ile procent? Mówię, że w procentach będziesz mówił. Set tysięcy złotych. Set tysięcy złotych. I więcej. Tak. Na czym? No właśnie o tym powiem, bo całe to opowiem. Aha, ja to mam dobra. Więc często jest tak, że ktoś chwali się swoimi wynikami, ale tylko na plus. Mało mówi o tych rzeczach, które tam są minus, a one są i one muszą być, bo żeby coś zyskać, trzeba coś stracić, po prostu, tak? Potrzebujemy nabywać często kompetencji i tyle. A wracając do tych osób, co mają większą wiedzę i tak dalej, to oni po prostu często są w tej pułapce bierności i nie wykonują nawet prostych ruchów, więc ja wyjątkowo wykorzystuję to, co mnie otacza. I wcale wyjątkowości w tym nie widzę, poza tym aktywnym, wyjątkowym działaniu. To jest wyjątkowe, ale i mówiąc o portfelu. Poza portfelem, no to chciałeś jeszcze uzyskać ode mnie kwestię, jak ja podsumowuję rok. Więc to jest, zacznijmy od tego. Poza tym, że porównujemy bilans, czyli ile majątek wynosi, ile wynosi zobowiązania, ile wynosi majątek netto. Ci z was, którzy nie wiedzą, o czym mówię, zachęcam Metamorfoza Finansowa, bezpłatna edukacja finansowa, portal, na który każdy się może zalogować w każdej chwili i się podedukować w tej kwestii. I właśnie, i majątek netto mi odpowiednio wzrósł, ale kolejną rzecz, którą dodaję do naszej wspólnej edukacji, do wszystkich, to mianowicie podział dochodu i PIT, podsumowanie swojego PIT-a. Czyli ja sobie podsumowałem swój PIT, chociaż jeszcze go nie złożyłem do Urzędu Skarbowego, ale wiem, ile zarobiłem netto z działalności gospodarczej, z wszystkich innych rzeczy, które mam, zarobiłem i podzieliłem sobie, jak ja wydałem te środki, czyli jak ja kazałem tym środkom pracować. I zdziwiłem się, szczerze mówiąc, że bardzo dużo wydałem na majątek bytowy. I tym się podzielę dzisiaj. A mianowicie, przede wszystkim wydałem 30% na konsumpcję. Konsumpcję, czyli całkowite zużycie, z tego nazwy to nic nie ma, czy zużyłem to, nie? Jedzenie, prąd, gaz, woda, wakacje i tak dalej. 30%. I też nie chcę nikogo tutaj przerażać, no bo to wynika z tego, jaki jest dochód. Ja miałem najlepszy rok w życiu. Poza tym, że gospodarka w Polsce miała najgorszy za ostatnie 30 lat poza COVID-em, to ja miałem najlepszy rok w życiu. I to inwestycyjnie, i to dochodowo z punktu widzenia wszystkich działalności gospodarczych. Dziwiłeś się, że 30 że to tak dużo? Nie na to się zdziwiłem. Na następny parametr. Okay. Na następny parametr się zdziwiłem. Więc konsumpcja 30% u mnie z dochodu. Majątek bytowy 28%. 28% swojego dochodu rocznego przeznaczyłem na majątek bytowy. Co dokładnie? Co? Dokładnie. No, ja kupiłem jakiś czas temu dom, zresztą doskonale wiesz, no i wiesz, robiłem remont, tak? Niekończący się remont, tak można powiedzieć. Niekończący się remont i to też jest związane z tym, co mówiłem, te 30%, okay. tak? Wzrostów. No bo wiesz, to jest trochę tak, że planujesz jakiś remont i tam oprócz tego, że koszty, których nie widzisz, nie przewidzisz, ponieważ coś może wyjść, to jeszcze ci, powiem wprost, potrzeba rośnie. Jak już to robisz, to zrób to, a jak już, no to zrób to. Aha, a to jakbyś dopłacił, to byś miał to. Niekończąca się opowieść, tak? Dla mnie to jest pierwszy raz realizacja czegoś takiego dla siebie.
Bo w nieruchomościach coś już robiłem wcześniej, ale to było pod projekt inwestycyjny, a jak ty robisz coś dla siebie, to trochę inaczej głowa działa i cieszę się, że taką edukację sam sobie Myślę, że to zrobiłem. ważne dla wszystkich w tym roku, którzy będą robić albo remonty, albo kupować swoje pierwsze mieszkania, nieruchomości, domy, żeby te 30% twoje, bo może to być u was 20, może być 40, Tak. wziąć pod uwagę. Warto wziąć pod uwagę i przede wszystkim mieć obok żelazną rezerwę, nie dotykać i tak dalej, tak przy okazji. I majątek inwestycyjny 42% przeznaczyłem, czyli z tego dochodu 42% przeznaczyłem na majątek inwestycyjny w tym roku. I te wartości nominalne były bardzo duże w tych parametrach. Po prostu dochód się zwiększył w 2023 bardzo mocno. U mnie stąd też takie parametry tu wyszły. No i dobra. W poprzednim nagraniu, jak mówiliśmy o moim portfelu, to był kwiecień 2023. Tu się teraz wyświetli. Tak wyglądał mój portfel. W akcjach miałem 12%, w kryptowalutach 2%, w nieruchomościach 30%, w metalach szlachetnych 8%, w wierzytelnościach 28% i w gotówce 20%. I wtedy mówiłem o tym, że ja się szykuję na zmiany. Wierzytelności chcę zmniejszyć, bo widziałem w tym ryzyka, dalej zresztą je widzę i właśnie jedno z tych ryzyk się ziściło, tak? A gotówkę będę chciał przeznaczyć na dalsze zakupy. Czy to w rynek akcji, czy to w rynek nieruchomości. I ten rynek nieruchomości rozwinął się w mojej myśli, dlatego że zobaczyłem te kolejne symptomy wzrostów, o których ci powiedziałem przed chwilą. I to był wtedy ten portfel. Jeżeli chodzi o portfel dzisiaj, no na styczeń 2024. To jeszcze pytanie odnośnie wierzytelności, bo powiedziałeś, że coś tam się ziściło, jakiś czarny scenariusz, 28% Tak. to sporo. Chciałeś zmniejszyć, a co tam się stało? Rozumiem, że ktoś nie spłacił. Tak, to już nie spłacał jakiś czas, ale jeszcze była taka, wiesz, iskierka nadziei, że spłaci. Co są 2 pożyczki prywatne w tym momencie, bo Czyli jedna zgasła iskierka. zgasła trochę iskierka, to trzeba przyznać. I syndyk jest tam, chociaż jest zabezpieczenie hipoteczne, to wydaje mi się, że nic z tego i tak nie będzie. I ewentualnie, jeżeli coś mi zwrócą, to w 10 lat, bo będzie układ spłaty, a ten układ spłaty, o ile będzie dotrzymany i tak dalej, więc ja już liczę, że tej kasy nie ma. To jest taka rzecz. A z drugiej strony ta druga pożyczka jest w upadłości konsumenckiej. No i po prostu będzie prawdopodobnie tak, jak teraz napisałem sobie, że odzyskałem część, bo wierzytelności spadło do 19%, bo tak jest, ale te 19% w tym jest 13%, 13 punktów procentowych jest właśnie w mojej głowie podlegające braku zwrotu. Tak do tego podchodzę w tym momencie. Chociaż widzę jakąś tam iskierkę, ale ja się nie nastawiam ale raczej kapitał utopiony, którego nie liczysz na niego. No, go nie liczę. W tym momencie przede wszystkim nie mam go do dyspozycji. Nic nie mogę zrobić. Ja nie obracam tą wierzytelnością. Mogę komuś ją ewentualnie sprzedać, no, ale ktoś musiałby rozumieć to, co nie tylko powiedziałem, ale te szczegóły, które tam są, więc wątpię, żeby kogoś chciał, chociaż być może kogoś takiego znajdę. Ale wracając, styczeń 2024, co u mnie? No to w akcjach mam 10%. W kryptowalutach mam 1,5%. W nieruchomościach mam 60%. To zwiększyłeś razy 2, jak dobrze pamiętam. Będę to szczegółowo omawiał. W metalach szlachetnych mam 5%. Spadło z 8 na 5. O 3, tak. Wierzytelności, 19, tak? Jeszcze tylko dopowiem. W tych 19, 13 jest właśnie to takie stracone, a te 6 to są pożyczki takie, jakbym tobie pożyczył, koledze, kumplowi i tak dalej. Mam takich parę osób, więc to również tam jest uwzględnione. Dlaczego majątku inwestycyjnym? No bo gdzie to inaczej umiejscowi? To ani rezerwa, ani majątek bytowy, majątek inwestycyjny oparty o wskaźnik inflacji, bo to jest też pożyczka, więc tam to jest. No i gotówka dzisiaj jest na poziomie 4%. W nieruchomościach to jest to podzielone na dwie strefy. 32%, tak jeszcze sprawdzę, tak, 32% to są nieruchomości krótkoterminowo. Czyli mamy takie inwestycje, o których też wspominałem w jednym nagraniu, że realizujemy je wspólnie w celu sprzedaży. Ale dla mnie to jest inwestycja związana z tym, daj środki, zrealizuj, wyciągnij środki. A druga część to jest ta nieruchomości długoterminowo, to jest 28%. Czyli to zostaje po To prostu. zostaje. Część z tych nieruchomości długoterminowo, bo to nie wszystko, to jest właśnie ta kamienica. Ta część kamienicy, bo kolega ma drugą część. No i teraz środki ze nieruchomości krótkoterminowo, które będą mi przechodziły, będę przeznaczał środki na remont tejże kamienicy, o której tutaj mówię. Więc podsumowując, nieruchomości długoterminowo, i też się to teraz wyświetli taki ładny obrazek, jak to wygląda u mnie. Całościowo na dziś, długoterminowo 28% wartość, a krótkoterminowo 32% i te 32% będzie szło w stronę zwrotu środków, a 28% to będzie transfer zwrotu środków do tego remontu, zwiększymy wartość w celu najmu po prostu. Bielsko-Biała, centrum, lokalizacja taka jak chciałem w sumie, przy parku. Dobrze, dalej mamy tak, akcje spadły do 10%, ale ja nawet dalej kupowałem te akcje.
kupowałem, a spadły z 12 do 10, bo chcę powiedzieć, skąd spadki na wartości, bo to nie spadły akcje, w akcjach zarobiłem i to nie mało, ponieważ od pewnego czasu inwestowałem w WIG20, WIG40, WIG80, jeżeli dobrze pamiętam, bo to nie mam zapisane, wrzesień lub październik 2022. Chodziłem i regularnie kupowałem. To na WIG20... Nawet mówiłeś o tym na jednym z filmów. Tak, w wielu nagraniach to powtarzałem, tak, że warto, no bo było bardzo tanio, bo były takie przeceny, wiesz, i to spowodował COVID, to spowodowała wojna, więc tanio było po prostu na rynku, więc aż szkoda było nie wchodzić w ten rynek. No ale co to spowodowało na dziś? Bo to jest może interesujące. To na WIG20 ponad 30% stopy zwrotu w tym okresie. Na WIG40 niespełna 50%. Stopy zwrotu w tym okresie. I to nie przy jednorazowym zakupie strzale, tylko po prostu przy jakimś regularnym kupowaniu w międzyczasie. To są ogromne zyski. Jeszcze na polskiej giełdzie to już w ogóle nie do powtórzenia z punktu widzenia dzisiaj, żeby inwestować dalej. W akcjach inwestycje regularne w takim funduszu zarządzanym globalnym mam tam 8,5% w tym okresie wzrostu, ale to był też dobry rynek akcji. Teraz 2023 były wzrosty i na S&P 500, na WIG-u i tak dalej. Kryptowaluty, to już w ogóle Bitcoin ponad 110% w moim portfelu wzrostu. Ethereum trochę mniej, ale nie pamiętam ile. Ale też spadło, ale nie ze względu na to, że ja sprzedałem albo coś, tylko po prostu wartość całego portfela urosła, ale znacznie mniej urosły te wartości niż to dołożenie tych środków do tej kamienicy. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Wierzytelności, no tutaj jest ta strata, która będzie, no i 4% gotówki jako bufor finansowy. Złoto, srebro, również nie sprzedałem nic, ale też za dużo nie kupiłem, bo potrzebowałem środki wolne do tej transakcji, o której mówię, więc potrzebuję i teraz będę robił. Co robię dalej, bo to chciałem powiedzieć. W akcjach kontynuuję moją strategię. Tak jak to mówiłem rok temu, kontynuuję, czyli regularne zakupy z salda budżetu, czyli dochody minus wydatki. Z tego cały czas przeznaczam co miesiąc na moje inwestycje środki. Z kryptowalut również dołożę, chociaż dzisiaj jesteśmy już wysoko, i tak dołożę, nie zmieniam strategii. I nie zmieniam strategii w dwie strony, czyli spada, no to się boję i sprzedaję, też nie. Rośnie, to już nie kupuję, też nie. Kontynuuję moją strategię, ale mogę sobie na to pozwolić, ponieważ mam to bardzo mocno zdywersyfikowane, tak? I nie nastawione na jakieś super zyski. Złoto i srebro mocno chcę dokupić, dlatego że dalej jest tanio. Jak porównamy sobie, ile złoto jest warte dzisiaj, 2000 ponad dolarów, a 3 lata temu było bardzo podobnie, a inflacja wysoka, no w dolarze nie tak skumulowana, ale jednak, to złoto jest niedowartościowane. Srebro zresztą też nie, więc dla mnie to są punkty takiego bezpieczeństwa, które warto dalej nabywać, dlatego będę nabywał to również w tym roku. No w nieruchomościach długoterminowo to mamy odpowiedź, co będę robił teraz, no bo tam trzeba przeznaczyć trochę środków. Krótkoterminowo, no to może się pojawi jakaś okazja, to znów będziemy coś realizowali, czyli coś kupimy, remont, sprzedaż, wynajem, w zależności od klienta gotowego, bo to również robimy. No wierzytelności mocniej już nie chcę wchodzić, ja widzę w tym rynku duże zagrożenia i przez stopy procentowe, i przez niewypłacalność niektórych przedsiębiorców, bo ta niewypłacalność wzrosła w tym segmencie, a bufor finansowy, co mam 4% aktualnie sobie zostawiam, nie zeruję nigdy gotówki. Ta gotówka jakaś tam poza żelazną rezerwą i innymi rezerwami, które mogą być, choćby firmowymi, to zawsze jakąś bufor mam, bo jak jest okazja, to wtedy chcę kupić. Nie chcę myśleć, skąd ja tą środki podstawowe chociażby wezmę. I tak aktualnie wygląda mój portfel i plan 2024. Bardzo ciekawe. Dziękuję za tą szczerość i za to, że tak się przygotowałeś i mamy tyle tych liczb. Myślę, że to zainspiruje wielu z Was do tego, żeby działać. Żeby zacząć, to dla tych, myślę, metamorfozafinansowa.pl, żeby zacząć. Dla tych, którzy już zaczęli jakiś czas temu, jestem bardzo ciekawy Waszych wniosków, Waszych portfeli. Dajcie znać, jak to u Was wyglądało. Napiszcie w komentarzu. Myślę, że Dawid też chętnie poczyta i zobaczy, jak często faktycznie... Odpisuję. Tak, bardzo często. Jak Wasza edukacja, nie tylko związana z tym budżetem, ale też z nadwyżkami, z inwestycjami, no bo jednak tutaj o tym dzisiaj mówiliśmy. Także bardzo, Dawid, dziękuję i jestem już ciekawy tego nagrania w tym mieszkaniu w kamienicy, kiedy to zaczniemy. Oczywiście pierwsze nagranie, Dawid się pewnie tam będzie, nasz operator, cieszył, bo on uwielbia takie nagrania wyjazdowe, więc pierwsze nagranie w kamienicy, jaki jest stan taki startowy. Nieciekawy. Ja to widziałem, ale myślę, że widzowie tego nie widzieli, więc to pokażemy, jaki jest stan startowy. Później pewnie na takim etapie może deweloperskim, chociaż ciężko nazywać to może takim deweloperskim, ale wiemy, o co chodzi. Także, a dopiero później pewnie trzecie nagranie już w środku, jak już będzie mieszkanie. I widzisz, na gotowo. To podzielenie się, bo zawsze tak
jak mówiłeś o tym, czy się podzielić, czy nie, zastanawiałem się, czy to może kogoś nie przerazić, no bo tu jednak jest dużo rodzajów aktywów, o których mówimy, ale inspirować jak już, no to inspirujmy tak jak jest. Tak, więc tak jak jest. Więc myślę, że, tak warto że ta transparentność u nas jest olbrzymia. No. Tak, cały czas mówimy o tym, co jest dobrze, co jest źle i widzicie to tutaj na nagraniach, więc to, że to pokazałeś, to myślę, że nikogo to nie zdziwi, a że w finansach jesteś kilkanaście lat, no to też, żeby nie porównywać się 1 do 1 z tobą i powiedzieć, ojej, gdzie ja jestem, skoro Dawid jest tak daleko na przykład. No ale co porównywać, nie? Ale pamiętam doskonale i to warto powiedzieć, jeszcze jedną rzecz później, jak przelewałem pierwsze moje 10 000 złotych na inwestycje. Już nie pamiętam czego dotyczyła, pamiętam tylko kwotę, jaką przelewałem. To mi tam ręka drżała. Tak jest. I to są po prostu te punkty, które my zdobywamy, psychologiczne punkty, które potrzebujemy doświadczenia. Mówiliśmy o tym również w nagraniach wielu, że potrzebujemy doświadczeń, by móc się w czymś czuć swobodnie. No i też może się pojawić ta druga rzecz, o której chcę powiedzieć, czyli wątpliwość. Dawid, no zarobiłeś na tych kryptowalutach tam te 110% w Bitcoinie. Szczerze mówiąc, no to ja się na tym nie znam, jak już wielokrotnie mówiłem na kryptowalutach. Uczestniczę w tym rynku po to, żeby być w nim i móc na ten temat jakkolwiek się wypowiadać, ale może też powiedzieć, Dawid, no ale teraz wiadomo było to, że zarobimy i tak dalej, czemu żeś nie przekierował tych środków tutaj i potem byś sobie kupił takie 2 kamienice? Bo nie inwestujemy tego, co możemy stracić, tylko inwestujemy to, co możemy zamrozić. I ja nie czuję tego rynku, a czuję inne rynki. I w tych rynkach, których ja czuję, uczestniczę, czyli na przykład rynek akcyjny. Uczestniczę, bo czuję, rozumiem i tam regularnie nabywam. Włączyłem kryptowaluty, bo potrzebuję rozumieć, bo chcę rozumieć, ale nie będę teraz siedział, angażował się i analizował tego, bo to znacznie mnie ciekawi niż ten rynek nieruchomości, na przykład, który również występuje u mnie w portfelu. Więc tu miało być takie wskazanie, że dywersyfikacja portfela ma zwiększać poziom bezpieczeństwa jak najbardziej, ale ma być skonstruowana tak, jak ty potrzebujesz. Jak posiadasz, jak ten inwestor, jak ty chcesz, żeby on był skonstruowany. I nawet jak to jest mniej efektywne niż u sąsiada. Co z tego? To są twoje pieniądze. Twój majątek. Myślę, że ciekawy rok przed nami. Myślę, że ta końcówka też zainspirowała do tego, żeby pracować i żeby dywersyfikować, żeby rozumieć ten rynek, żeby nie iść też tam, gdzie wszyscy, tam, gdzie na przykład rynek rzuca to światło, że tam jest teraz moda, a my nie rozumiemy tego rynku, to niekoniecznie tam powinniśmy iść. To też pokazało to podsumowanie rynku kryptowalut, że mimo, że mógłbyś, ale jeśli nie czujesz, to faktycznie lepiej być w tym rynku, który się bardziej czuje i bardziej rozumie. Dawid, bardzo dziękuję za to podsumowanie. Bardzo dużo wiedzy. Myślę, że warto zobaczyć ten odcinek 2 razy co najmniej, albo na zwolnionym tempie. Dziękuję bardzo. To są dla mnie najciekawsze odcinki, bo trzeba się bardzo mocno przygotować z punktu nie tyle co takiej merytoryki ogólnej, ale mnie to motywuje, że robię bardziej szczegółowe podsumowania sam dla siebie. I teraz wdrożyłem różnego rodzaju rzeczy, które mnie zainspirowało, że mam się przygotować, dobra, no to zrobię coś troszeczkę inaczej, coś lepiej. I dla mnie też to jest fajne, bo się dzięki temu rozwijam, więc nawet jeżeli ty masz taką potrzebę, by mocniej podsumować sobie 2023 rok, tak zrób to i podziel się z kimś innym. Dzięki temu zrobisz to znacznie dokładniej i dostrzeżecie wspólnie nowe horyzonty. Dokładnie tak. Podzielcie się tym odcinkiem z innymi osobami, bo praktycznie każdy z nas jest na rynku finansowym, obojętnie ile zarabia i jak rozumie te zagadnienia, które tutaj z Dawidem poruszamy. Wszystkiego dobrego finansowego w nowym roku i do zobaczenia wkrótce. Dzięki. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!